Zacznę od tego, że obydwoje moi rodzice byli w armii Berlinga. Ojciec był jako inżynier budowlany, był saperem i wobec tego w randze starszego sierżanta był jednym z pierwszych, którzy weszli do Warszawy 17 stycznia. Zresztą wojsko już go dalej nie puściło, rozbrajał miny, tam różne inne takie. Mama jako nieskończona medycyna i była pielęgniarka, dowodziła rentgenem w szpitalu wojskowym i dołączyła do ojca może 2, może 3 dni później. Czyli to jest 17 stycznia, ja się urodziłem 20 października tego samego roku. Czyli rodzice najwyraźniej uznali, że wrócili na stare śmieci i pora. Więc urodziłem się w Warszawie 20 października 1945 roku i moje pierwsze imię jest Ludwik, to po przyjacielu rodziców, który zginął w czasie wojny, a Krzysztof wziął się od tego, że ponoć jako bardzo małe niemowlę darłem się bez przerwy. Rodzice skądś znaleźli taksówkę, zawieźli mnie do lekarza. W taksówce ucichłem. Jak powiedzieli o tym lekarzowi, powiedział zaraz, jak on się nazywa, ten patron automobilistów? Święty Krzysztof. I już. Więc ojciec poleciał do Urzędu Stanu Cywilnego i do Ludwika dodał mi Krzysztofa i zawsze byłem znany jako Krzysztof. Pierwszy raz ktokolwiek powiedział o mnie Ludwik, jak pan dyrektor rozdawał świadectwa maturalne. Ja nie zareagowałem. Dopiero kolega musiał mnie boleśnie kopnąć w łydkę i wtedy odebrałem świadectwo maturalne. Mieszkałem sobie spokojnie w Warszawie, w domu, przy budowie którego mój ojciec jako student Politechniki Warszawskiej miał praktyki. Wobec tego twierdził, że to mieszkanie mu się po prostu należało. A urodziłem się w ogóle tuż naprzeciwko Politechniki, tam zresztą jest jakaś medycyna do dzisiaj, wtedy to był szpital wojskowy. W nim się urodziłem, mieszkałem 200 metrów dalej. Ulica, na której mieszkałem, nazywała się Jaworzyńska i była jedną z najbardziej bandyckich ulic w Warszawie. Ocalała, bo w czasie okupacji była tylko dla Niemców, więc domy były postrzelane, ale stały. I ojcu tam dano najpierw pokoik z kuchenką i z łazienką, tamtego po latach zrobiło się z tego normalne mieszkanie. Ulica była bandycka dlatego, że wszystkie domy poza 2 zagarnęła natychmiast bezpieka. Wobec tego za czasów mojej młodości na ulicy było niebiesko od mundurów. 2 wzięło wojsko, w jednym z tych myśmy mieszkali i tam właśnie ojciec dostał pokoik, potem kuchenkę, a potem całe mieszkanie. I tam mieszkaliśmy do 1969 roku, to znaczy do momentu, kiedyśmy z Polski wyjechali. Jeśli chodzi o tło moich rodziców, to sprawa jest bardzo prosta. Ojciec był z Łodzi, tam się urodził. Jego ojciec, mój dziadek, był z północnej Litwy, która przed wojną nie stanowiła części Polski, z północnej Litwy i nie bardzo wiem, kiedy w tej Łodzi się zjawił, ale zjawił się tam jako młody człowiek i był nie księgowym, tylko raczej buchalterem, to znaczy liczył ludziom słupki, tam różne inne takie rzeczy. Mama natomiast pochodziła, rodzina była z Wielunia, mama się urodziła w Sieradzu, to jest bardzo blisko, ale nie wiem dlaczego w Sieradzu, a nie w Wieluniu. Nigdy tego nie wiedziałem. Jak powiedziałem, mój ojciec był inżynierem budowlanym, studiował 7 lat, a nie 5, ponieważ musiał się cały czas sam utrzymywać. To znaczy musiał zarabiać na studia i na to, żeby mieć co jeść i gdzie mieszkać. Wobec tego potrwało to trochę dłużej niż powinno i z tego również powodu nie trafił do podchorążówki. Miał do niej iść we wrześniu 1939 roku, nie zdążył. Przyłączył się do obrony Warszawy, a mama tymczasem już pod bombami odbierała jego dyplom, na szczęście w kilku egzemplarzach, z Politechniki. Rodzice potem po upadku Warszawy przesuwali się na wschód, w końcu nielegalnie przy pomocy jakiegoś tam zawodowego przemytnika przeszli przez Bóg, trafili do Lwowa, gdzie mama właśnie tam przez 1,5 roku studiowała medycynę, a potem, kiedy Hitler zaatakował Stalina, rodzice w towarzystwie grupy przyjaciół z Warszawy, głównie kolegów ojca z Politechniki Warszawskiej, przesuwali się dalej na wschód. Tata mówił, że najpierw było szlakiem Sienkiewicza,
a potem było szlakiem trzech wieszczy, aż w końcu wylądowali w Azji Środkowej, tam Samarkanda, Kokand, gdzieś tam. I na Syberię nie trafili. Na początku było im tam bardzo źle, potem było trochę lepiej, bo się Sowieci zorientowali, że ojciec jest inżynierem, więc dali mu pracę jako inżynier, a z tym się wiązał tam jakiś minimalny przydział żywności, coś tam tego, więc funkcjonowali tak samo jak wszyscy inni. Nie gorzej, nie lepiej, ale nie trafili na Syberię. No a potem z Berlingiem wrócili do Polski. Co panu jeszcze powiedzieć? Szkoła podstawowa w Warszawie, Liceum Gottwalda, które było jedną z najdziwniejszych szkół w Warszawie, bo uczniowie jakby dzielili się na trzy grupy. Jedna to były dzieci czerwonej burżuazji, druga to byli normalni ci, co tam w rejonie mieszkali, i jedna trzecia to były takie najbardziej ponure ochockie żule. I te trzy grupy funkcjonowały w absolutnej zgodzie, świetnie się porozumiewały, bez żadnych kłopotów. I ja chyba dosyć wcześnie odczuwałem, jakby to powiedzieć, alergię na Polskę ludową, bo się szybko okazało, że zadaje się nieomal wyłącznie z niewłaściwym towarzystwem. Zabawne jest może to, że ja funkcjonowałem jakby w trzech grupach, które wielkiej styczności ze sobą nie miały. Jedna to była grupa wokół szkoły, druga to byli walterowcy, a potem Klub Poszukiwaczy Sprzeczności, do którego członków założycieli należałem, a trzecia, ja byłem pływakiem, to była paczka ludzi z pływalni, prawda? Myśmy trenowali przez ładnych parę lat i to dosyć ostro. I te grupy niewiele ze sobą miały wspólnego. I jak powiadam, byłem u walterowców, świetnie znałem Jacka Kuronia i całe to towarzycho, potem właśnie Klub Michnika, czyli Klub Poszukiwaczy Sprzeczności, potem studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Socjologii. I byłem też dosyć nietypowy, ponieważ przez prawie cały okres studiów, to znaczy na drugim, trzecim, czwartym roku, pracowałem na pół etatu. W odróżnieniu od kolegów, jakoś studia i te pół etatu świetnie się godziły i tego. I jestem w konsekwencji marca 1968 roku Wydział Filozofii i Socjologii UW został rozwiązany i wszystkim nam kazano ponownie składać papiery na wydział. Złożyłem i nie zostałem przyjęty. Byłem już wtedy studentem 5. roku, była nas tylko trójka, których nie przyjęto. I wtedy wezwała mnie do siebie nasza dziekanica, czyli taka administracyjna pracownica dziekanatu, z którą miałem świetne kontakty, ponieważ jej córka była moją nauczycielką w liceum i która uważała, że nazywam się Piotruś i przez 5 lat studiów tak do mnie mówiła i na to nie była żadnej rady. Wezwała mnie do siebie i powiedziała: Piotruś, ty jesteś głupi, ty w ogóle nie musisz składać papierów o przyjęcie na studia, masz absolutorium w kieszeni. Wszystko, co trzeba, masz zaliczone, poza jednym wykładem monograficznym, którego ci brakuje. Jeżeli znajdziesz kogoś, kto ci wpisze to do indeksu, to ty nie musisz składać papierów o ponowne przyjęcie na wydział, tylko o pozwolenie na składanie egzaminu magisterskiego. A zgodnie z ówczesną ustawą nie można było odmówić, można było tylko opóźnić to o rok. Wobec tego poszedłem do pani profesor Marii Osowskiej, wdowy po wówczas już nieżyjącym słynnym socjologu Osowskim. Pani profesor Maria Osowska była chyba jedyną osobą na wydziale, która nie miała żadnej ksywy, żadnego przyimka, żadnego. O niej się mówiło po prostu pani profesor, bo to była wielka dama i tyle. Więc umówiłem się z nią, poszedłem, powiedziałem, o co chodzi i powiedziałem, że jest mi bardzo wstyd, że ja w ogóle z takimi rzeczami do niej ośmielam się trafiać, ale znalazłem się w takiej sytuacji. Ja się na jej klockach, czyli na etyce, zupełnie nie znam.
Nigdy się tym nie zajmowałem, ale gdyby pani profesor łaskawie zechciała mi powiedzieć, co przeczytać, wyznaczyć mi termin egzaminu powiedzmy na 3 tygodnie i potem wpisać się do indeksu, to byłbym szalenie zobowiązany. Na co Maria Osowska powiedziała: to panu jest wstyd, że pan o to prosi, poproszę o indeks. I się wpisała. Wobec tego absolutorium miałem w kieszeni i od tego momentu złożyłem, prawda, papiery o zezwolenie na składanie egzaminu magisterskiego i prowadziłem systematyczne oblężenie gabinetu rektora. To znaczy siedziałem w poczekalni, co rektor się pokazywał, to ja się podrywałem. Rektor mnie ignorował, po 3 dniach zmiękł i dał zgodę. Tyle tylko, że mój promotor, który był człowiekiem lubiącym trzymać się przepisów, uznał, że jeżeli mam tą zgodę, to znaczy, że muszę składać egzamin magisterski w terminie poprawkowym. To znaczy nie wcześniej niż 1 października 1968 roku. I dzięki temu chciałem strasznie być ostatnim na świecie absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii UW, a jestem pierwszym na świecie absolwentem Wydziału Nauk Społecznych UW, bo składałem egzamin magisterski 1 października, kiedy wydział został powołany. Jedyna inna rzecz, którą tu może warto wtrącić, o stanowisku Osowskiej już powiedziałem, to jest to, że jak mnie zawieszono w prawach studenta, to oczywiście poleciałem do Instytutu Naukowego, w którym 3 lata przedtem pracowałem, i poprosiłem jego dyrektora o to, czy by czasem mnie nie przyjął znowu do pracy. To się nazywało Instytut Budownictwa Mieszkaniowego. To była taka instytucja podwiązana pod Ministerstwo Budownictwa, która na potrzeby ministerstwa tam wykonywała jakieś badania, coś tamtego. Jego dyrektorem był bardzo ciekawy facet, pan profesor Michał Kaczorowski, który w Warszawie funkcjonował na lekko wariackich papierach, ponieważ zaraz po wojnie był ministrem odbudowy i wobec tego wszystkich znał, miał kontakty tego i pozwalał sobie na rzeczy, na które inni pozwalać sobie nie mogli. I powiedział: jasna sprawa, patałachu, natychmiast się przyjmuje. To, co chciałem przy tej okazji powiedzieć, to jest to, że do tegoż instytutu wkrótce potem został zesłany profesor Włodzimierz Brus po wyrzuceniu go z uniwersytetu. I historyjka, którą chciałem opowiedzieć, jest taka, że Brus tam trafił, już nie pamiętam kiedy, ale wczesną jesienią, i wśród załogi zrobiła się okropna panika, ponieważ Rada Zakładowa, czy jak to się tam nazywało, już przygotowała jakieś prezenty dla dzieci całej załogi i ktoś nagle powiedział: Jezus Maria, nie mamy prezentu dla dzieci Brusa, co on sobie o nas pomyśli? Więc natychmiast zrzutka tego, żeby też była pomarańcz czy czekoladka i coś tam. I wracając do samych wydarzeń związanych z 8 marca, tak się przypadkiem złożyło, że na ostatnim przedstawieniu Dziadów ja nie byłem. Pamiętam, że chciałem, ale jakoś tam nie wyszło. Natomiast brałem udział w wiecu 8 marca na dziedzińcu UW, skąd mili panowie w cywilu i z pałkami zaczęli mnie wyciągać. W ostatniej chwili zostałem odbity przez kolegów. Gdyby nie to, to cholera wie, co by było. Potem byłem w tej delegacji, która poszła na rozmowy do rektoratu. Do rektora już nie, ale do rektoratu. A następnego dnia razem z przyjacielem z mojego roku, którego nazwiska nie wspomnę, bo nie mam jego przyzwolenia, lataliśmy po profesorach naszego wydziału i filozofii, i socjologii, żeby im rozdawać ten tekst tej deklaracji, którą Irene Lasota i ktoś tam jeszcze wykrzyczeli 8 marca. I tu znowu 2 anegdotki. Trafiliśmy między innymi do mieszkania pana profesora Adama Szafa, którego troszkę znaliśmy, dlatego że jego córka była naszą koleżanką z roku i dlatego, że wykładał na wydziale. Zapukaliśmy, otworzyła kuchta, my do pana profesora Szafa, na co gdzieś tam z głębi mieszkania odezwał się męski głos: proszę powiedzieć, że mnie nie ma w domu.
Złożyliśmy również wizytę między innymi w mieszkaniu pana profesora Kotarbińskiego. Zapukaliśmy, drzwi otworzyła nam pani profesor Kotarbińska. Zaraz przy wejściu był duży hol, na środku dużego holu stał wielki stół zarzucony książkami, w których grzebało dwóch młodych ludzi. Więc ona chyba po naszych fizjonomiach uznała, żeśmy doszli do wniosku, że jest rewizja i powiedziała: nie, proszę się nie przejmować, to są męża doktoranci. O, co panu jeszcze powiedzieć? No, skończyliśmy właściwie w latach 60. jeszcze. Tak. Proszę powiedzieć, jak wyglądało pana życie w okresie po wydarzeniach marcowych, na emigracji, te pierwsze lata, później czym się zajmował pan w BBC? To było tak, że decyzja o wyjeździe, o emigracji przyszła nam bardzo trudno. Moi rodzice prawie na pewno twierdziliby, że postanowili emigrować ze względu na dzieci. Ja twierdzę, że było inaczej, zupełnie inna narracja. Mianowicie mój ojciec uciekł w chorobę, taka czysto psychosomatyczna sprawa, wylądował w szpitalu i tak naprawdę decyzję o migracji podejmowałem ja, a nie rodzice, bo doszedłem do wniosku, że jak tego nie zrobię, to mi ojciec padnie. Nie była to decyzja łatwa, czuliśmy się potwornie, spotwarzeni, to chyba jest najlepsze słowo, ale wiedzieliśmy dokąd. Rzecz polega bowiem na tym, że ojciec miał brata, czyli ja miałem stryja, który w Wielkiej Brytanii wylądował z Andersem. Myśmy wszyscy u niego w różnych tam momentach bywali, więc było wiadomo, że jest dokąd, że jest oparcie. Co więcej, mój ojciec, to jest 59 i 60 rok chyba. Mój ojciec wyjechał, był inżynierem budowlanym, ale doktorat robił z ekonomii. I robił go na podstawie przede wszystkim badań, które przeprowadził w Wielkiej Brytanii. Ojczyzna ludowa łaskawie go puściła do tej Wielkiej Brytanii, gdzie badał funkcjonowanie wielkiego przedsiębiorstwa budowlanego. Była taka wielka firma budowlana, która się nazywała Wimpy, która dała mu pracę. Tej pracy nie było za dużo, po prostu stworzyli mu warunki do tego, żeby robił pi razy oko to, co chciał, to znaczy sprawdzał, jak co funkcjonuje i to był taki dosyć podstawowy element jego pracy doktorskiej. Czyli ojciec znał angielski, był w Wielkiej Brytanii, ja uważałem, że znam angielski, co się potem okazało lekkim nieporozumieniem. Moja siostra już była w Wielkiej Brytanii. Wyjechaliśmy oczywiście z papierami bezpaństwowców, pozbawieni obywatelstwa i niby, że do Izraela. We Wiedniu czekała brytyjska wiza i jakieś tam minimalne pieniądze od stryja i stamtąd już do Wielkiej Brytanii. Początki oczywiście były, delikatnie mówiąc, trudne. Najtrudniejsze chyba dla mojego ojca, ponieważ on sobie wyobraził, że o pracy na uczelni w ogóle nie ma mowy i wobec tego starał się o pracę właśnie w firmach budowlanych i spotykał się z odmową. I potrwało chyba z rok, zanim zrozumieliśmy, skąd ta odmowa. Odmowa była chyba wynikiem tego, że człowiek w jego wieku, z jego publikacjami i z doktoratem, no to jak na zwykłego inżyniera trochę ma za wysokie kwalifikacje, a z drugiej strony nie wiadomo, co on tak naprawdę potrafi, więc najbezpieczniej było powiedzieć nie. Niemniej stukał, parę razy było nie i dopiero potem sobie pomyślał, może jednak spróbuję na uczelni i się okazało, że to strzał w dziesiątkę. Oczywiście profesorem nigdy nie został, ale pracował na uczelni do emerytury, a nawet trochę dłużej mu tam jeszcze, ponieważ miał paru doktorantów, coś tamtego, więc to trwało hen powyżej normalnego wieku emerytalnego. W pewnym momencie się skończyło. No, moja siostra przeszła przez to wszystko w miarę bezszmerowo, ponieważ skoro padł ten sygnał, żeby nie wracała, to zaczęła
kontynuować studia matematyczne w Leeds i tyle. Ja natomiast no, na początku to było tak, że imałem się jakichkolwiek prac. Mój rekord świata to jest 132 godziny tygodniowo w hotelu. Na szczęście to nie jest tak, że bez przerwy, ponieważ byłem nocnym portierem i tego, więc za recepcją było takie polowe łóżeczko, gdzie jak póki nie dzwonili, to się dało spać. Ale 132 godziny jak na tydzień to nie było najgorsze osiągnięcie. Tam robiłem różne dziwne rzeczy. Jest tylko jedna praca, z której po 3 dniach zrezygnowałem nie bez entuzjazmu, mianowicie pracowałem 3 dni w fabryce zapraw budowlanych. Praca polegała na tym, że dostawało się kombinezon, kask, maskę na mordę, buty ochronne, rękawice i były worki tam z różnymi rzeczami, które się wrzucało do takiego wielkiego kotła, to tam mieszało to w środku, a potem znowu do worków się to sypało. Jak po 3 kwadransach splunąłem na podłogę grudką cementu, to sobie pomyślałem, że nie, to jednak nie jest muzyka przyszłości. Więc tam różne robiłem dziwne rzeczy. W międzyczasie złożyłem papiery na studia magisterskie na London School of Economics, ale to się oczywiście, zostałem przyjęty, ale to się oczywiście zaczynało koniec września, październik, prawda? Więc do tej pory coś trzeba było robić, a nie powiedziałem jeszcze, że wylądowaliśmy w Wielkiej Brytanii w lutym 1969 roku. Więc było te parę miesięcy, prawda, i małem się różnych prac. Ta, która była może najbardziej sympatyczna, to w 5-gwiazdkowym londyńskim hotelu, gdzie byłem portierem od bankietów. Rozstawiało się stoły, ustawiały się krzesła, tam o takie różne rzeczy. No też było zabawne, bo w pewnym momencie mój brygadzista powiedział: chłopcze, trzymaj tak, to masz robotę do końca życia. Sobie pomyślałem: o nie, do końca życia to akurat nie. Potem pracowałem u Marksa i Spencera, gdzie stawiałem się w pracy bodaj o 5 z rana, czyli musiałem iść na piechotę, bo oczywiście inaczej się nie dało. Najpierw tam pucowało się podłogi, myło się toalety, różne inne takie, a potem jak już się zaczął normalny dzień, to się rozładowywało samochody dostawcze, coś tam. No potem trafiłem do tej London School of Economics, czyli Londyńskiej Wyższej Szkoły Nauk Ekonomicznych i Politycznych. Kłopot polegał na tym, że tam było czesne. Nie były to niebotyczne pieniądze, ich nie miałem. Wobec czego zacząłem się rozglądać za stypendiami. I okazało się, że jest taka bardzo gruba książka, która wyszczególnia praktycznie wszystkie możliwe stypendia, w tym, żeby już tak zupełnie egzotycznie, stypendia dla synów oficerów 17 Pułku Ułanów Hinduskich, pod warunkiem, że po skończeniu studiów zajmą się robotą misjonarską w Afryce. O! Ale znalazłem w końcu jakieś tam stypendium, także mogłem to położyć na stole i przez rok studiowałem na LSI. Tyle, że no, miałem pieniądze na czesne, ale nie miałem pieniędzy na życie. Wobec czego to kumpel powiedział: tu po drugiej stronie ulicy jest serwis światowy BBC, spróbuj. Spróbowałem i zaczęli mi dawać takie dyżury, pojedyncze dyżury. To funkcjonowało na tej zasadzie, że jak mieli za mało ludzi, bo ktoś zachorował, urlop, coś tamtego, i w ten sposób zacząłem coś w tym BBC pomalutku kręcić. I dzięki temu miałem co włożyć do garnka. Taka typowo studencka egzystencja, to znaczy jak dzisiaj zapalę w kominku, a tam był taki automat na bilon, prawda, dzięki któremu było ciepło, to jutro na uczelnię idę piechotą, albo na odwrót, jadę metrem na uczelnię, ale wtedy będzie mi zimno. Normalna sprawa. Skończyłem LSI, po roku zdałem egzamin, startowałem do pracy w takiej, to się wtedy nazywało Politechnika, to nie jest Politechnika w polskim tego słowa znaczeniu, to jest taki gorszy uniwersytet. Dzisiaj one już nie istnieją. Dostałem tam pracę chyba po prostu dlatego, że byłem egzotyczny. Odbiegałem od jakichkolwiek norm.
Dali mi tam pracę, wytrzymałem tam 3 lata. Ja nie jestem belfrem z powołania. I po 3 latach zapytałem w BBC, z którym cały czas utrzymywałem jakieś tam kontakty z sekcją polską, czy czasem by mnie nie przyjęli na stałe, i się dowiedziałem, że akurat będzie nabór, więc proszę bardzo, niech pan startuje w konkursie. Jak pan wygra, to dobrze, jak pan nie wygra, no to nic pan nie stracił. Wygrałem, dostałem pracę i zacząłem w BBC pracować od 1 września 1973 roku, już na normalnym etacie. I po 4 latach zostałem zastępcą szefa, a po 7, czyli dokładnie na wiosnę 1980 roku, zostałem dyrektorem polskiej sekcji BBC. I natychmiast wybuchły strajki. Byli nawet tacy, którzy twierdzili, że to mój wpływ albo moja wina, co nie do końca się chyba zgadzało, ale no, chrzest bojowy miałem ciekawy. I byłem szefem polskiej sekcji BBC przez 8 lat, czyli do 1988 roku, czyli no, delikatnie mówiąc w interesującym okresie. Cała pierwsza, znaczy strajki, prawda, potem pierwsza Solidarność, potem stan wojenny, wszystkie jego konsekwencje. Rzecz polega na tym, że zawsze jest taka sytuacja, że człowiek się boi, że odciśnie tak silne piętno, że potem trudno je będzie zmazać. Ja o tym wiedziałem, mój pracodawca zresztą też. Więc było rzeczą jasną, że po 7, 8, 9 latach pora odejść. Akurat była perspektywa awansu, więc wystartowałem znowu w konkursie, bo te wszystkie stanowiska obsadzane są w konsekwencji konkursu, i awansowałem. Koledzy z sekcji dali mi przepyszny zupełnie prezent, mianowicie piękną skórzaną teczkę, i to był taki sygnał: papa mikrofon, witaj biurokracjo, prawda? A ja potem mówiłem, że jednak fajniej było jeździć po świecie z mikrofonem niż potem z wizytówką. No i tego. No tam wspinałem się po szczeblach bibisowskiej kariery. Odszedłem w 2001 roku ze stanowiska, które się nazywało dyrektor zarządzający na Europę. To oznaczało, że na te 43 języki, w których wtedy BBC nadawało, ja byłem odpowiedzialny za 9. To tak wyglądały te realia. Oczywiście przez ileś tam lat z sekcją polską nie miałem nic wspólnego, bo to jest taka rozsądna bibisowska pragmatyka. To jest trochę tak jak z ambasadorem, który po opuszczeniu placówki przez parę lat nie powinien tam wracać, prawda? Otóż przez parę lat nie powinienem mieć nic wspólnego z polską sekcją, i tak było. Dopiero po 6-7 latach zacząłem tam znowu być jej nadzorcą, prawda, piętro wyżej. Były to fascynujące czasy, zarówno ten okres mojego dyrektorowania w polskiej sekcji, jak i później, bo wspólnie z kilkoma kolegami myśmy ten serwis światowy zupełnie przeorali. Na początku, jak zaczynałem tam pracę, to w dużej mierze było to biuro tłumaczeń. Było jakieś tam miejsce na własną inicjatywę, ale dosyć ograniczone, czyli to taki troszkę kolonialny system, prawda? Angielscy nadzorcy i murzyni od czarnej roboty, ale jak odchodziłem, to już świat był zupełnie inny. I jak powiadam, myśmy to BBC bardzo przeorali, co nie było znowu takie proste, bo tam różne przeszkody były po drodze, prawda? Bardzo byli tacy, którzy uważali, że jesteśmy zupełnie wariatami, zmieniamy jego charakter w sposób nieuprawniony wręcz. No ale jak się potem okazywało, że po 3, 4, 5 latach inni zaczynają robić to samo, co myśmy robili te parę lat wcześniej, takie empiryczne potwierdzenie, że jakiś sens to jednak miało. Odszedłem w 2001 roku z paru powodów. Te takie czysto biurokratyczne zostawmy z boku, ale tak naprawdę były 2.
Pierwszy polegał na tym, że przyszedł nowy szef, z którym naprawdę mi było nie po drodze. I ja go nie znosiłem i na szczęście on mnie też. Wobec tego, jak zasygnalizowałem, że chętnie odejdę, to mi to istotnie ułatwił, również finansowo, w sensie odprawy, prawda? Chciał, żebym sobie poszedł. Drugi powód był taki, że czuło się pismo nosem. Po prostu było wiadomo, że te wszystkie sekcje językowe nadające do byłych krajów komunistycznych będą zamykane, a ja się szczyciłem tym, że nigdy w życiu nie byłem rzeźnikiem, wręcz odwrotnie, zawsze rozbudowywałem. I nie chciałem w rzezi brać udziału, a wiedziałem, że jak zostanę, to za rok, 2, 3 będzie rzeź. A nie chciałem. I od tej pory wymyśliłem sobie zupełnie nowe życie. Nagle się bowiem okazało, że potrafię być tłumaczem symultanicznym, kabinowym. Moja żona Małgorzata twierdzi, że się świetnie do tego nadaje, bo mam ciężką paranoję. A to jest paranoiczny zawód, który polega na tym, że człowiek słyszy jedno zdanie, ale wypowiada poprzednie. Więc trzeba umieć rozdwoić jaźni. Okazuje się, że umiem. Bo w tłumaczeniu symultanicznym czy kabinowym to jest tak, że nie wystarczy znać oba języki, nie wystarczy znać przedmiot, trzeba mieć tą umiejętność podzielności uwagi. Okazało się, że ją mam. I tym od paru lat się, trochę jeszcze nawet do dzisiaj, mimo zaawansowanego już wieku, tym się trochę zajmuję. To z kolei otworzyło przede mną zupełnie inny świat. To jest taka rzecz, której póki pracowałem w polskiej sekcji, wszystko jedno na jakim stanowisku, to bym uważał, że tłumaczenie z polskiego na angielski, prawda, nie wiem, w sprawach politycznych na przykład, czy odwrotnie, to jest konflikt interesów. Bo albo jestem niezależnym dziennikarzem BBC, albo tłumaczę pana ministra, prawda? Ale po wyjściu z niej te hamulce odpadły. Więc zacząłem to wtedy robić. I częściej występowałem jako tłumacz strony brytyjskiej niż polskiej, aczkolwiek było i tak, i tak. Zaczęło się właściwie tłumaczyłem na przykład dla wszystkich brytyjskich premierów, począwszy od pani Thatcher do dnia dzisiejszego. Skąd akurat na tym szczeblu? Podejrzewam, że trochę przez przypadek. Oczywiście jak pracowałem w BBC, jeszcze szczególnie jak awansowałem, no to brytyjskie służby życiorys mi przetrzepały. Więc miałem jakieś tam, o czym nawet nie wiedziałem, bo to przecież nie robi się tak, że przepraszam, czy pan pozwoli, że będziemy panu chodzili po życiorysie. Nie pytają o zgodę, prawda? Ale przetrzepali mi życiorys, miałem jakieś tam certyfikaty, Bóg wie co, więc było łatwo po mnie sięgnąć stąd. Ale dzięki temu byłem w miejscach, w których nigdy inaczej bym nie był. Słuchałem rozmów, których inaczej nigdy nie miałbym okazji obserwować. Pycha. Tu mogę panu od razu powiedzieć, że tłumaczyłem różnych świętych, ale nikogo w życiu nie tłumaczyło się tak fajnie, jak pana profesora, o Jezu, zgłupiałem, zupełnie zmarł w zeszłym roku historyk Bartoszewskiego. Nikogo tak jak Bartoszewskiego się nie tłumaczyło. To było, on nie miał pojęcia o angielskim, on był niemieckojęzyczny. To była taka wspaniała frajda jak stąd do Wisły. Cuda. A przez charakter profesora? Słucham? Ma pan na myśli charakter profesora? Nie tylko jego charakter, jego wiedzę, sposób wysławiania się, jego podejście do tematu. Chce pan, to panu opowiem 2 anegdotki. Proszę pamiętać, że ja go trochę przedtem znałem. To nie jest tak, że byłem dla niego obcą osobą. Jak był ministrem spraw zagranicznych za pierwszym razem, to przyjechał do Londynu na zaproszenie ówczesnego brytyjskiego ministra spraw zagranicznych, który się nazywał, zresztą wielkiego przyjaciela Polski, który się nazywał Malcolm Rifkind. Jego żydowskie pochodzenie nie jest tutaj sprawą obojętną. Dzisiaj to jest Sir Malcolm Rifkind. Jak wiadomo, w dyplomacji jest tak, że strony sobie z góry sygnalizują, o czym chciałyby rozmawiać.
i z Londynu do Warszawy poszedł taki sygnał, że strona brytyjska będzie chciała mówić między innymi o polskich Cyganach, którzy proszą w Wielkiej Brytanii o azyl polityczny. Więc tam panowie między sobą rozmawiali, a na sali jest 6 osób, to znaczy 2 ministrowie, 2 ambasadorzy, protokolant i ja. Tyle, koniec. I w pewnym momencie Rifkind mówi: panie ministrze, ja teraz muszę przejść do sprawy, która panu może nie bardzo konweniuje, ale myśmy sygnalizowali, że mamy takie zapotrzebowanie, mianowicie chodzi o tych polskich Cyganów, którzy w Wielkiej Brytanii, czy Romów, którzy w Wielkiej Brytanii proszą o azyl polityczny. Zapadła cisza, po czym Bartoszewski mówi: wie pan, panie ministrze, lecąc normalnym rejsowym samolotem lotu do Londynu na pańskie zaproszenie, złapałem się nagle na tym, że rozglądam się po kabinie i szukam tych takich ciemniejszych twarzy. Pauza. Po czym 3 oktawy w górę. Jak pan mógł mnie taką rzecz zrobić? Ja jestem człowiekiem, który siedział u Stalina w więzieniu, siedział u Hitlera w więzieniu. Jestem człowiekiem, który całe życie spędził na budowaniu mostów pomiędzy Polakami i Niemcami, Polakami i Żydami. Jestem honorowym obywatelem Izraela, a pan chce ze mnie zrobić rasistę? Rifkind zapadł się w fotel i nie wiedział, co z tym zrobić. A Bartoszewski sobie to wszystko starannie wykalkulował. To nie był żaden przypadek. Pauza. Po czym Bartoszewski 3 oktawy w dół. Panie ministrze, ja pana okropnie przepraszam. To jest absolutny skandal, żeby główny polski dyplomata, mianowicie ja, mówił rzeczy tak niedyplomatyczne i tak niedyplomatycznym językiem. Proszę to wszystko uznać za niebyłe. Ja panu powiem coś innego. Myśmy po to walczyli o wolność, suwerenność i demokrację, żeby każdy w domu miał paszport. A co on z tym paszportem robi, to nie jest zmartwieniem rządu Rzeczypospolitej. Temat polskich Romów spadł ze stołu, powrotu nie było. Pycha? Niesamowite. I drugi numer. Bartoszewski ma spotkanie z londyńskimi środowiskami żydowskimi na Wielkiej Uniwersyteckiej Auli. Tłumy ludzi, pewno nie tylko Żydów. Bartoszewski wstał na zadnie łapy i korzystając z usług, prawda, swojego wiernego tłumacza, powiedział: Ladies and gentlemen, nie ma powodu, żeby państwo o tym wiedzieli, ale mój ojciec był dyrektorem banku. Jako dyrektor banku miał służbowe mieszkanie. To mieszkanie mieściło się w sercu żydowskiej dzielnicy Warszawy. Jak ja byłem małym dzieciątkiem w wózeczku i mnie niania brała do Ogrodu Saskiego, to w znakomitej większości innych wózeczków leżały żydowskie dzieci. Jak ja wychodziłem na ulicę, to widziałem częściej żydowskie niż polskie sklepy. Język, który słyszałem, to był raczej jidysz, a nie polski. Proszę państwa, ja wiem, jak to jest być mniejszością narodową. No z ręki mu jedli, no jak można było, prawda, inaczej, no. Kupił sobie salę paroma słowami. No genialny facet zupełnie. Uwielbiałem tłumaczyć Bartoszewskiego. Niesamowity człowiek. To był człowiek z klasą. Nie mówiąc o tym, że był bardzo mądry. Tak, świetny charakter, w ogóle bardzo silny też. Przy tego słynne, że warto być przyzwoitym, prawda? Tak. No w jednym zdaniu powiedział wszystko. A był do bólu. Czy możemy wrócić w przeszłość, taką najdalszą tą, bo ja chciałem zapytać jeszcze o czasy, zanim Pan przyszedł na świat, czyli o rodziny Pańskich rodziców. Czy może Pan co nieco mi opowiedzieć? Popełniłem jako szczeniak potworny błąd. Powinienem był pompować rodziców, szukać informacji, ale czując jakąś traumę, nie robiłem tego, a jak postanowiłem przystąpić do tego bardziej ofensywnie, to właściwie już było za późno. Trochę w tym grzebałem głównie ze względu na mojego syna, bo postanowiłem mu sporządzić taką historię rodziny, żeby wiedział, skąd się wziął. On się urodził przecież tu.
Jeśli chodzi o rodzinę Małgośki, to akurat nie było żadnych problemów, bo jej ojciec, który wydał w życiu bardzo wiele książek, wydał również 2 takie książki o swojej rodzinie, więc stamtąd można po prostu czerpać garściami. Jeśli chodzi o moją stronę, to sprawa jest dużo trudniejsza. Otóż tak naprawdę dalej niż do dziadków nie bardzo się mogę cofać. Nawet próbowałem się kontaktować z urzędami stanu cywilnego, że nie ma, albo nie ma dokumentów, albo się spaliły, albo tego. Wiem tyle, co powiedziałem o moim dziadku po stronie ojca, to znaczy, że był raczej właśnie buchalterem niż księgowym. Ojciec miał 4 braci, z których 1 zginął. No a ojciec w końcu wylądował w Wielkiej Brytanii, tak jak jego najstarszy brat. Kolejny brat też w wyniku II wojny światowej wylądował jeszcze bardziej egzotycznie, bo w Wenezueli. No a dziadek właśnie był buchalterem i był takim pomniejszym działaczem bundu. I w domu, nie chcę powiedzieć, że dom był niewierzący, ale religia spełniała troszkę, z tego co rozumiem, taką funkcję, jak dla niewierzącego katolika fakt, że ma choinkę. Taka bardzo powierzchowna sprawa. Z rodziną mamy było inaczej. Z tego, co potrafiłem się dowiedzieć, to rodzina jest właśnie z Wielunia od bardzo wielu pokoleń. Jej ojciec był jubilerem, ale przez bardzo malutkie J. To znaczy on nie sprzedawał wyrobów jubilerskich czy zegarków, tylko je naprawiał. Bo całe to społeczeństwo było tak dosyć ubogie, więc to była kwestia naprawy zegarka, a nie sprzedaży zegarka. Matka z kolei miała same siostry. Myślę, że jak na osobę mojego pochodzenia, to statystycznie rzecz biorąc, no, wygrałem los na loterii, ponieważ straciłem w czasie okupacji 4 dziadków, 1 ciotkę i 1 stryja. Reszta przeżyła, co graniczyło z cudem, więc jak powiadam, statystycznie nie mogę się skarżyć. Prawda? Przeżyły 3 siostry mamy i 2 braci ojca. A poglądy rodziców i ich rodzinach, jak z polityką sympatyzowali? Jeśli chodzi o rodzinę matki, to właściwie nic panu na ten temat powiedzieć nie potrafię. Dziadek po stronie ojca był buntowcem, czyli miał socjalistyczne zapędy. Obydwoje moi rodzice byli troszkę bardziej na lewo. Nie żeby komunizowali raczej niż byli komunistami. Ale żeby jakoś to panu osadzić w realiach. Moi rodzice mieli za sobą 3 śluby. Pierwszy, bo w przedwojennej Polsce przez wiele lat można było wziąć tylko ślub religijny, a oni pryncypialnie odmówili. Wobec tego pewnego dnia zgromadzili grupę przyjaciół i powiedzieli: od dziś proszę nas uważać za męża i żonę. 2 albo 3 lata później, czyli ja już nie pamiętam, to musi być 37, może 8 rok, były już śluby cywilne. Wobec tego wzięli ślub cywilny. A potem tam głęboko w Sojuzie, w jakimś tam Kokandzie czy gdzieś tam, nie mieli dokumentów, a Sowieci im chodzili wokół ogona. To powiedzieli: dobrze, to weźmiemy ślub. No to był 3, bez żadnego rozwodu w środku. Mówię o tym nie tylko dlatego, że ta historia z 3 ślubami bez żadnego rozwodu jest śmieszna, ale i dlatego, że moja mama, która była pielęgniarką z małego miasteczka i z chyba dosyć zachowawczej rodziny, miała jednak dosyć odwagi na to, żeby z moim ojcem mieszkać, jak to się elegancko mówiło, na kocią łapę. Co w przedwojennej Polsce wcale się tak często nie zdarzało, a u porządnej żydowskiej dziewczyny dopiero nie. Czyli to jakoś świadczy o ich poglądach, o tym, dokąd doszli, prawda? No ale powinienem tu właściwie powiedzieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że natychmiast po wojnie, tak jak powiedziałem, ojciec przyszedł do Warszawy, tego już dalej go wojsko nie puściło, prowadził nawet kilka budów, ale musiał z tego zrezygnować, ponieważ
zaczynał dzień od objazdu tych budów i to było tak, że przyjeżdżał na budowę i majster mówi, no to pani inżynier z człowiekiem pracy się napije, nie? No i po pół roku zaczęła wątroba wysiadać, bo trzeba było 6 takich rundek. Znaczy, od tego zaczynał dzień, więc zaczął od tego uciekać. Przepraszam, zrzuciłem mikrofon, co mi się zdarzać nie powinno. I zaraz po wojnie Bezpieka robiła pod ojca podchody. Próbowali go wciągnąć w te tryby i na szczęście użył argumentu, który komuś tam do rozumku dotarł. Powiedział, no roboty takie jak wasza, to ludzi wam nie zabraknie, ale wam inżynierów trzeba bardziej, a ja jestem inżynierem. I się odczepili. Miał pijane szczęście, no bo to nie było tak, że człowiek koniecznie zgłaszał akces. Oni potrafili, że tak powiem, brać nawet takich, którzy nie bardzo chcieli. Nie wzięli. Ojciec miał zresztą drugi epizod z Bezpieką, ale to już ładnych parę lat później. To było tak, że ojciec był dyrektorem technicznym gigantycznej firmy zatrudniającej 30 000 ludzi, która się nazywała Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych. Bo zapomniałem powiedzieć, że ojciec był inżynierem budowlanym, ale ze specjalnością komunikacyjną. Mosty, linie kolejowe, tunele, o tam takie rzeczy. To przedsiębiorstwo robót kolejowych pracowało na potrzeby kolei i dokładnie tak samo jak kolej było podzielone na okręgi, a ojciec był dyrektorem technicznym. W 1952 roku Bezpieka zaczęła całe to towarzystwo rozrabiać. Aresztowali paru ludzi. I ojciec próbował, ponieważ miał jakieś tam przedwojenne jeszcze konszachty, próbował interweniować. Więc poszedł do jakiegoś ważnego towarzysza w KC. Który to ważny towarzysz w KC powiedział, no słuchaj stary, to jest tak, że ten był przedwojennym oficerem, ten ma brata na zachodzie, a tamten był obszarnikiem. To ojciec powiedział, no to do jasnej cholery, za to ich wsadzajcie. Nie mówcie, że był sabotaż, bo jakby był sabotaż, to ja jestem pierwszy, który by o tym wiedział. Ja jestem dyrektorem technicznym. Ja bym o tym wiedział. Więc nie róbcie mi tutaj wody z mózgu, nic takiego nie miało miejsca. Na co ten towarzysz z KC powiedział, no wiele ja tutaj nie zrobię, ale dam ci nazwisko jakiegoś wysokiego funkcjonariusza UBECI, może on coś pomoże. I ojciec poszedł do tego funkcjonariusza UBECI. Jak mu powtórzył tą swoją śpiewkę, to tamten powiedział, oj Pszenicki, nie mówcie takich rzeczy, bo my się za was też weźmiemy. W 1953 roku był proces. Było 132 świadków, z których poza 2 wszyscy kłamali i mówili dokładnie to, co Bezpieka chciała, żeby powiedzieli. Ci 2, którzy nie kłamali, to był ojca szef, przedwojenny fachowiec i ojciec. Ale to już jest 1953 rok. Stalin umiera, 2 lata później jest rozprawa odwoławcza. Tych ludzi wszystkich posadzili. Na szczęście nikt nie dostał w czapę, ale były długoletnie wyroki. 2 lata później rozprawa odwoławcza. No nie wszyscy świadkowie żyli, ale wielu z nich znowu składało zeznania, tylko cud boski już trochę inne. I tych ludzi wypuszczono. Konsekwencje dla ojca były stosunkowo skromne, to znaczy wyrzucili go z tego PRK, czego on bardzo żałował, bo to była jego misja życiowa. Zresztą twierdzi, że nigdy jako inżynier takich osiągnięć nie miał, bo zbudował ten tunel i tamte całe. O, konkret, który po nim został i który funkcjonował przez bardzo wiele lat. Wyrzucili go stamtąd i dzięki temu znalazł się na Politechnice, gdzie go przyjęli na szczęście. Także znowu okres stalinowski, Bezpieka, tego tanio. Tyle, że stracił pracę. No, mogło być dużo weselej. No właśnie, wspomniał Pan o znajomych. A jak wyglądało z wczesnego dzieciństwa? Jak Pan pamięta środowisko rodziców, przyjaciół, znajomych tych, no tuż powojennych Pan nie będzie pamiętał, ale tych późniejszych? Nie, tuż powojennego oczywiście nie pamiętam. Nie bardzo wiem, jak Panu na to pytanie odpowiedzieć
byli to chyba jednak w większości polscy Żydzi, a nie Polacy w sensie ustaw norymberskich, prawda? Aczkolwiek nie tylko. Często byli to ludzie, których rodzice znali, no ojciec ze studiów, albo obydwoje rodzice z Łodzi, albo coś tam, czyli zadawnione przyjaźnie. No, dokładnie na tym opierała się ta grupa, prawda, tych uciekinierów z Lwowa, którzy, prawda, powędrowali Sienkiewiczem na wschód. Ludzie, którzy sobie ufali, którzy byli wobec siebie dosyć otwarci, aczkolwiek pewnie ostrożni, a już na pewno jak ktoś taki jak ja się wokół pętał, no bo ano chlapne. Ja na przykład dowiedziałem się o tym, że mam 2 stryjów na zachodzie po 1956 roku. Jak ten stryj Mietek z Wielkiej Brytanii po raz pierwszy przyjechał. Więc rodzice musieli mnie jakoś na jego przyjazd przygotować, prawda? Przedtem nie miałem pojęcia, że mam rodzinę na zachodzie, no bo małe szczenie wypaple i nie wiadomo, co z tego będzie. Z drugiej strony to było tak, że no, moi rodzice do przyjaciół mieli dosyć osobliwe podejście. Na przykład pamiętam taką scenę, że goście wyszli, a ojciec mówi do mamy: rany boskie, Stasiu, wódka dalej stoi na balkonie. Zapomnieli podać wódkę, prawda? Co jeszcze mogę panu powiedzieć? Ojciec wyżywał się w pracy zawodowej, najpierw tym, że budował, a potem tym, że uczył. I ja świetnie pamiętam, jak już po emigracji powiedział któregoś dnia, no, że tych mostów i wiaduktów, które zbudowałem, i tych ludzi, których wykształciłem, nikt mi nie odbierze. Miał jedną gigantyczną satysfakcję. Była taka instytucja, która się nazywała Naczelna Organizacja Techniczna. W jej ramach funkcjonowało, jak to się nazywało, Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników Budowlanych, bodaj, nie pamiętam, w którym ojciec ostro działał. I jakieś, nie wiem, 10 lat po emigracji dostał od nich, ale hen przed upadkiem czerwonego, dostał od nich dyplom za wieloletnią działalność. I bardzo się z tego cieszył. Nie musieli, widocznie chcieli. Miał z tego wielką radość. Czy jako dziecko był pan, czy ta żydowska tożsamość była kultywowana w pana wychowaniu? Nie, zupełnie nie. Ja bym nawet zaryzykował twierdzenie, że wiem o byciu Żydem mniej niż wykształcony człowiek wiedzieć powinien. Jak powiadam, w domu mojego ojca, jeśli gdzieś tam w tle była religia, to była w tle. W moim domu rodzinnym jej nie było wcale, żadnej religii. I tak już zostało. Także, znaczy wiem, kim jestem, ale nie miało to żadnych religijnych konotacji. A czy w tym okresie wczesnoszkolnym z jakimiś organizacjami żydowskimi, na przykład Eskarżety mam na myśli, jakieś kontakty były? Jakieś wyjazdy? Wiem, że istniał klub Babel i ktoś mnie tam zaciągnął chyba 2 razy. Tyle. Mnie pasjonowały zupełnie inne rzeczy. Znaczy, jak już chyba powiedziałem, ja dosyć wcześnie odczuwałem alergię na Polskę Ludową i jakoś tak mi już zostało. A w szkole podstawowej rówieśnicy wiedzieli, że ma pan żydowskie pochodzenie? To był fakt jawny, czy o tym się nie mówiło? Jak to było? Prawdę mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Nie mam żadnych takich wyraźnie antysemickich przełożeń. Znaczy, nie pamiętam nic takiego. Jest to może w jakimś stopniu związane z faktem, że jak na moje pokolenie byłem sporawy, więc nie każdy chciał od razu ze mną odbywać męskie rozmowy, prawda? No ale to nie może być jedyny powód. Nigdy jakoś tak bezpośrednio tego nie odczułem, aczkolwiek na przykład z tego, co już panu powiedziałem, to znaczy, że większość przyjaciół rodziców to jednak byli polscy Żydzi, coś pewno wynika. Prawda? Ale na przykład w szkole nic takiego nie odczuwałem.
Inna sprawa, że takich jak ja akurat w tej szkole trochę było. Jako pływak tego nie odczuwałem, a z tego co wiem byłem jedyny. Mówił Pan, że dosyć wcześnie zaczął Pan mieć alergię na PRL, a jak pod wpływem czego kształtowały się te poglądy? Co było Pana inspiracją w ogóle? Ja się kiedyś próbowałem nad tym zastanawiać i myślę, że odpowiedź jest dosyć skomplikowana. Mój ojciec nie należał do czerwonej burżuazji, aczkolwiek jako profesor Politechniki Warszawskiej i dyrektor departamentu, kiedyś w Ministerstwie Budownictwa, potem jak to się nazywało, Komitet Nauki i Techniki, tylko że tam to się nazywało bodaj główny specjalista, ale to było to samo. Był, no jakoś w tych strukturach władzy oczywiście funkcjonował. Nie jest rzeczą przypadku, że nie tylko zresztą w Polsce, ale w Polsce szczególnie, dzieci czerwonej burżuazji tak szybko i tak często, statystycznie rzecz biorąc, się buntowały. Było to chyba związane z dwoma elementami. Po pierwsze, z dużo łatwiejszym dostępem do informacji. To są młodzi ludzie, którzy mieli lepsze pojęcie o tym, co się naprawdę dzieje, mimo że żyli, jak to się powiada, za żółtymi firankami. Ale w domu były biuletyny specjalne, w domu był nasłuch Wolnej Europy, miało się do tego dostęp. Ja na przykład nie miałem dostępu do paryskiej kultury, ja ją czytałem na zupełnie innej zasadzie, to znaczy szło się, to już na studiach, szło się do Instytutu Spraw Międzynarodowych, gdzie to stało na półce i jeżeli człowiek wyglądał tak, jakby mu wolno było tam być, to nikt nie kwestionował tego, że ja wchodzę do czytelni. To czytałem. Ale po pierwsze mieli dostęp do informacji, a po wtóre zapewne częściej niż kto inny byli świadkami tego rozbicia jaźni, tego paranoicznego, że jedno się mówi, a drugie się robi. Jedno się myśli, a co innego się robi. I to pewno predysponowało tych młodych ludzi do buntu. Ja na przykład potwornie wiele nauczyłem się, właśnie będąc walterowcem, dzięki tym obozom harcerskim, które były w różnych miejscach Polski. Tam się oglądało tą Polskę, o Jezu, okropną. Potwornie biedną, potwornie rozpitą, pozbawioną dóbr materialnych. Potem bardzo wiele nauczyłem się, pracując w tym śmiesznym Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego, bo moja ówczesna szefowa zlecała mi robienie ankiet. Więc jak ja sobie pojeździłem po samowolach budowlanych i zobaczyłem, w jakiej sytuacji ludzie potrafią mieszkać, mój rekord świata to było 13 osób w jednej izbie. Spali w hamakach, bo inaczej na podłodze nie było dosyć miejsca, żeby się zmieścili. Więc w hamakach rozwieszonych na różnej wysokości. To człowieka trochę ładuje. No i najwyraźniej złe towarzystwo. No właśnie, może wspominał Pan o walterowcach, czy może Pan trochę więcej opowiedzieć o tym etapie swojego życia, kiedy był Pan związany z walterowcami? Walterowcy powstali jako tacy czyści, dziewiczy komuniści. Jest to prawda i Jacek Kuroń nigdy temu, czy inni nigdy temu nie zaprzeczali. To jest troszkę tak, jak kiedyś powiedział Leszek Kołakowski, że każdemu wolno zabłądzić. Raz. Zabłądzili. I to byli ci pierwsi ludzie, którzy wiedzieli, że zabłądzili. Jak dzisiaj człowiek by się pochylił nad tym słynnym listem Kuronia i Modzelewskiego, to jest to czysty trockizm. Prawda? Szlachetnie motywowany, różne inne takie, ale jest to robienie rewolucji, ale Trocki. Jak potem spojrzymy sobie na marzec i jego bezpośrednie konsekwencje, to wyskakują nam dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, że marzec był końcem rewizjonizmu, to znaczy próby zmieniania ustroju od środka. Całe to towarzycho, w tym ja,
zorientowaliśmy się, że od środka się nie da. Przedtem była jakaś tam nadzieja, że jeżeli przyzwoici ludzie nie pójdą do partii i nie zaczną tam robić uczciwej roboty, to przecież nic z tego nie będzie, bo jest monopartia. Marzec położył temu kres. I druga ważna rzecz, która się stała w marcu, marzec był kuźnią późniejszych, kuźnią ludzi, którzy potem przyczynili się w sposób zupełnie niebywały ja już nie myślę tylko o roku 76 czy o pierwszej Solidarności, ale to ma przełożenie również na 89 upadek komunizmu. Jak się nagle okazało, że w pierwszym rządzie pana Tadeusza Mazowieckiego połowa to są moi koledzy, to człowiek głupieje pomału, prawda? I to nie jest tylko tak, że to byli komuniści, potem rewizjoniści, a potem, prawda, tam Klub Poszukiwaczy Sprzeczności, różne inne takie. Marzec był kuźnią dla ludzi z warszawskiej Czarnej Jedynki. Dla ludzi takich jak Aleksander Hall w Gdańsku. To są pokoleniowe przeżycia, które tych ludzi uformowały i które się okazały niebywale istotne. Natomiast tu już sięgamy do czegoś zupełnie innego. Jeden z powodów, dla których KOR odniósł taki sukces, jaki odniósł i mógł tak w miarę sprawnie funkcjonować, jest taki, że w konsekwencji marca na Zachodzie znalazła się grupka ludzi, w tym niżej podpisany, do których ci stamtąd mieli pełne zaufanie. I z tego wynikało bardzo wiele różnych rzeczy i przekładało się jeszcze potem na prawda, Solidarność i stan wojenny i Bóg wie co jeszcze. Także nie bez kozery mówię tutaj właśnie o tym, że koniec rewizjonizmu i że takie doświadczenie, które uformowało, wręcz wykuło całe pokolenie ludzi, którzy potem mieli bardzo istotny wpływ na to, w jakim kierunku Polska popłynęła. Dziś niestety już tak nie jest, ale to jest inna sprawa. Właśnie znajomość z Adamem Michnikiem i działalność klubu i jeśli mógłby Pan o genezie samej, jak do tego, kto był inicjatorem, właśnie Pan był jednym z członków założycieli, więc jak wyglądało to zakładanie klubu Poszukiwaczy Sprzeczności? No jak to formalnie było, to wszyscy wiemy, bo zostało to wielokrotnie opisane, ale to jest po prostu funkcja ciekawości świata. Człowiek zaczyna stawiać sobie pytania. Te pytania formułowane są niezgrabnie. Wobec tego sięga po książkę, żeby je sformułować lepiej. Ta książka jest przyczyną, dla której się sięga po następną. Potem się nagle okazuje, że są takie, o których wiem, że istnieją, są niedostępne. To się zaczyna tych szukać. I to się robi takie trzęsawisko, które wciąga. Ale gdzieś tam praprzyczyną jest po prostu ciekawość. Ja nie bez kozery powiedziałem przedtem, że funkcjonowałem w 3 różnych środowiskach. To była próba zasygnalizowania, że w żadnym nie siedziałem aż tak głęboko. I dlatego byłem u walterowców oczywiście, byłem w klubie Michnika, czy tam Poszukiwaczy Sprzeczności, ale przynależałem do paru innych środowisk też i jakoś to musiałem chociażby czasowo godzić. Więc nie tkwiłem na przykład w ruchu komandosów aż tak głęboko. Byłem tam, znam tych ludzi, jest również odwrotnie, to znaczy oni znają mnie, ale to nie wypełniało całego mojego życia. Nie chcę powiedzieć, że na pół gwizdka, ale nie do końca nie po szyję. Ale praprzyczyną była po prostu ciekawość. A czym się wtedy Państwo inspirowali? Literatura, postaci, nawiązania, poglądy? To falowało. Był taki moment, kiedy była fascynacja wczesnym Marksem, inaczej niż późnym Marksem, który wiadomo do czego doprowadził. Potem się okazywało, że wczesny Marks też ma parę grzechów na sumieniu, wobec tego sięgało się po innych. I powoli człowiekowi rozszerzały się horyzonty, aż sięgał po rzeczy, które
z lewicowością, jakby tego nie definiować, nie miały nic wspólnego. Z ciekawości. No, nie jest bez kozery, że, nie wiem, Baśka Toruńczyk napisała książkę o narodowej demokracji, która naprawdę z tym, czym żyliśmy kiedyś tam na samym początku, miało bardzo mało wspólnego. Prawda? Czcza ciekawość. Kiedy spotkał się Pan po raz pierwszy z takim systemowym antysemityzmem? Nie wiem, czy Pan mówi o systemowym. To znaczy, no dobrze, to ja Panu opowiem jeszcze jedną anegdotkę. Jak już właściwie zapadła decyzja, że znikamy, jeszcze może nieformalnie, poszedłem do ojca mojego przyjaciela z wydziału, żeby trochę z nim podzielić się własnymi rozterkami i poprosić o radę, a trochę się pożegnać. To był człowiek z tak zwanej dobrej rodziny, wręcz ziemiańskiej, półarystokratycznej rodziny, który zresztą w okresie stalinizmu też swoje wycierpiał, bo był oficerem AK. Ja mu się tam zwierzam i on w pewnym momencie mówi, wiesz co, bo to jest tak, dla ludzi takich jak dla mojego syna czy dla ciebie, tu w PRL-u są właściwie dwa wybory. Udawać, że wszystko jest w porządku, ale na to jesteście za inteligentni, albo pójść na barykady i skończyć w kryminale, a to z kolei nie każdy ma na to apetyt. Otóż tobie stworzono trzecią możliwość. Spierdalaj, póki możesz. Póki dają. Poszedł won. Ja mówię, mnie jest bardzo przykro, że taki los ciebie spotkał, ale to nie jest moje największe zmartwienie. Moim zmartwieniem jest to, kto następny. Kiedyś byli tacy jak ja. Teraz tacy jak ci. Kto następny? Cykliści? Ci, co noszą futra? To jest moje. I on miał rację. To jest system, który stale potrzebował jakichś tam ofiar. Pan pyta, kiedy po raz pierwszy miałem do czynienia z instytucjonalnym antysemityzmem. No, to jest chyba Moczar i jego przyjaciele, prawda? I to natężanie się tej fali było obrzydliwym doświadczeniem. Ale nie przekładało się to bezpośrednio na ludzi, wśród których ja funkcjonowałem i żyłem. Czego dowodem miała być ta anegdotka o ojcu mojego przyjaciela. Potrafiłbym takich anegdotek bez trudu opowiedzieć więcej. Podejrzewam na przykład, że dozorca w naszym domu był antysemitą. Ale on tego nigdy nie powiedział. Ponieważ był również alkoholikiem, to jakoś wszystko szło na karb jego predylekcji, prawda, do napojów wyskokowych i jakoś tak to się tam rozchodziło. Powiedział Pan o tym, że zarysował Pan ten proces natężania się, tak, tej fali szykan w drugiej połowie lat 60. Takie kluczowe momenty, jakby Pan mógł zarysować. Właściwie chodzi mi o Pana odbiór ich, Pana reakcję, Pana odbiór, Pana wspomnienia na ten temat. Co było dla Pana takimi przełomowymi kamieniami milowymi tej rozwoju tych wydarzeń? No, niestety mam te same pokoleniowe doświadczenia, co wszyscy inni. Jak zamykano po prostu, to byłem za młody. Ale zrzuciłem kubeł ze śmieciami na milicję z dachu. Więc mam w tym jakieś doświadczenie, prawda? No ale byłem wtedy, co miałem 11-12 lat, więc to był raczej wyczyn chuligański niż cokolwiek innego. List 34, no byłem już człowiekiem w miarę świadomym, znałem nawet trochę osób z tego środowiska, to robiło wrażenie. Myślę, że czymś, co na mnie zrobiło największe wrażenie, bo uderzało we mnie i w moich przyjaciół, to była ta słynna pierwsza dyscyplinarka na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie było, prawda, 8 oskarżonych, w tym między innymi student pierwszego roku Adam Michnik i gdzie pani profesor Rosowska, o której już mówiłem, odegrała bardzo istotną rolę. I tego, co ona wtedy powiedziała, ja nigdy nie zapomnę. Tych 8 studentów bronili ludzie bardzo wysokiego lotu, w tym ona.
Nawet nie pamiętam, czyim była obrońcą. Jak przyszła jej kolej na tą mowę obrończą, to ona wstała na zadnie łapy i powiedziała: proszę Państwa, ja jestem związana z wyższymi uczelniami od 50 lat. Ja przyzwyczaiłam się do tego, że wyższa uczelnia to jest takie miejsce, gdzie młodych ludzi uczy się, jak mądrzej stawiać pytania. A tu za stawianie pytań chcą młodych ludzi karać. To ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego. I wyszła. I wszyscy na sali siedzieli w absolutnej ciszy przez minutę, bo wiedzieli, że dostali po pysku i nie wiedzieli, co z tym zrobić. No, jak człowiek miał kontakty z takimi ludźmi, dla mnie to chyba było takim przełomowym momentem. No potem oczywiście ten list otwarty Koronia i Modzelewskiego i wyroki, i to, żeśmy latali, prawda, zbierali pieniądze i podpisywali petycje, różne inne takie. Jest oczywiście sprawa dziadów, to wszystko z tym związane. Marzec i jego konsekwencje. Może jest jedna rzecz, o której powinienem był powiedzieć, a nie powiedziałem. Mianowicie, że po tym, jak mi rozwiązano wydział i jak już wiedziałem, że mam absolutorium w kieszeni, kwestia tylko kiedy egzamin magisterski, musiałem jeszcze pracę magisterską napisać, wobec czego uciekłem na Mazury, zaraz po marcu, zaszyłem się na jakiejś tam dzikiej wsi, gdzie nikt nie wiedział, kto ja jestem, skąd ja jestem, co tam robię, pisałem pracę magisterską. Także jak u nas w domu była rewizja, to mnie przy tym nie było. Siostra opowiadała. Tak, ona była. Tak. Zresztą miała tam kretyński numer, ponieważ, czy ona opowiadała panu o tym, że miała nad łóżkiem Franciszka Józefa? A. O rewolwerze. Taki to nie. dziewczyński ołtarzyk. Wierszyk od Wielbiciela, wianuszek kwiatków i Franz Józef w białym mundurze, bokobrody, piękna broda i szpada, prawda, czy szabla. I jak któryś z tych robiących rewizję pokazał na niego palcem i zapytał mojego ojca, czy to jakiś krewny, no to ojciec wybuchnął histerycznym śmiechem. No, co miał zrobić? A Franca Józefa to się jednak rozpoznawało, bo to taka dosyć charakterystyczna morda, prawda? O podjęciu decyzji o emigracji już Pan mówił, a o tych samych procedurach, o formalnościach, o tym wszystkim, co się wiązało z przygotowaniem do emigracji. Jakby Pan mógł opowiedzieć, jak to z Pana strony? Obrzydliwość. No, jeżeli gdzieś były szykany, to właśnie tam. Kretyńskie procedury, wszystko w 7 egzemplarzach z pieczątką komitetu blokowego, Bóg wie coś jeszcze. Chodziło o to, żeby nie tylko ludzi upokorzyć, czy wręcz upodlić, no ale jeszcze rzucanie im kłód pod nóg. Nie miało to żadnego sensu, było to bardzo nieprzyjemne. Sama kwestia, co zabrać, czego nie zabrać, co wolno zabrać, czego nie wolno, cholera wie. Potem te grzebanie się, prawda, panów celników po tych wszystkich rzeczach. Myśmy wywieźli głównie książki, parę sztuk mebli, bo rodzice już wtedy byli właścicielami takiego kompletu z Henrykowa, czyli coś, co udawało księstwo warszawskie, ale robione hen po wojnie. Prawda? To był jedyny cenny mebel, który posiadali. Stół i chyba 6 krzeseł. Nie, stół, 4 krzesła, 2 fotele. To była ta jedyna cenna rzecz, która z nami przyjechała. Prawda? W większości były to książki. Bardziej może... Rzeczywiście było to bardzo nieprzyjemne, bardzo obrzydliwe, trudno trzeba było przez to przejść. Wiedzieliśmy, co nas czeka, bo różni znajomi opowiadali, prawda? Potem to słynne pożegnanie na dworcu gdańskim, tłumy ludzi, kupa łez. No. Coś, czego tym panom nigdy nie wybaczę, to jest to, że próbowali zabrać mi ojczyznę. To jest więcej niż posadzenie do kryminału. Próbowali, na szczęście tylko próbowali. Tak jak próbowali wprowadzić dyktaturę proletariatu i też im nie wyszło, prawda? Wiele rzeczy im nie wyszło, to im też nie wyszło. Zresztą jeszcze jedna anegdotka może, bo ileś tam lat później, już po upadku reżimu, pomyślałem sobie, że najwyższa pora, żeby wejść w posiadanie polskiego paszportu. Więc sprawdziłem, jakie są procedury i się okazuje, że muszę napisać podanie. Więc poszedłem do ówczesnego ambasadora Najjaśniejszej, którego na szczęście znałem, i powiedziałem: podanie napiszę, ale nie będzie tam słowa proszę.
bo mnie się kurwa należy. Nie przejmuj się, powiedział, załatwię. I obyło się bez słowa proszę. Trzeba było napisać występuję. No, załatwił. A jakieś anegdoty właśnie lub ilustracje tego procesu przygotowań, czy pożegnanie Dworzec Gdański, te materiały przygotowuję też ze względu na wystawę, więc jeśli mógłby Pan opisać nam trochę bardziej plastycznie, tak jak to wyglądało. Rodzice mieli jeden antyk. Wczesno XIX-wieczną komódkę, której oczywiście wywieźć nie było wolno. Co moja matka robiła, żeby ona poszła w dobre ręce, bo trzeba to było spieniężyć, prawda? I jak ona te dobre ręce definiowała. To było, nie wiem, trochę tak jak hrabina, prawda, z końca XIX wieku, która się zastanawia, kto jest godny pocałowania jej ręki. To nie chodziło o to, kto da więcej pieniędzy, to chodziło o to, żeby poszło w godne ręce. Że to nie miało żadnego sensu, to była jakaś piramidalna bzdura. Ale mamie na tym zależało. To jest jedna taka anegdotka. No właśnie, komu co dać? To są takie rzeczy, które człowiek potem próbuje wypchnąć z pamięci, bo przyjemne to nie było, prawda? Jedna z innych rzeczy, które pamiętam, to jest to, że myśmy posiadali coś, co usilnie przypominało pojazd mechaniczny. Ów pojazd mechaniczny został spieniężony i wobec tego po raz pierwszy w życiu, tuż przed wyjazdem, jak ja mówiłem, że tak naprawdę to potrzebuję kupić sobie 2 koszule, to ojciec mówił, to kup 4. Czy to, że jeden z moich ostatnich nabytków przed wyjazdem, po to, żeby to pracowicie przywieźć tutaj, to były pierwsze polskie narty metaliki, których w życiu, znaczy przywiozłem je tutaj bez wiązań i okazało się, że na takich od lat nikt już nie jeździ, że jeździ się na dużo krótszych, dużo lżejszych i dużo bardziej zwrotnych. No ale skoro padło hasło, że sprzedaliśmy samochód, trzeba jakoś te pieniądze wydać, to kupiłem sobie narty. Bez sensu zupełnie. Jeszcze rower miałby sens. Narty. Zupełna bzdura. A jak rodzice reagowali w ogóle jak zareagowali na konieczność emigracji? No z tego, co przedtem powiedziałem, już wynika przecież, że ojcu świat się zawalił. I dlatego uciekał w chorobę i stąd te wszystkie rzeczy. Zawalił mu się świat. Ja myślę, że to, że zmarł wtedy, kiedy zmarł, stosunkowo młodo, jest jakąś konsekwencją wydarzeń marcowych, aczkolwiek było to parę lat później. Przeżył to okropnie. Mama może bardziej histerycznie, ale mniej głęboko. Ale mama uciekła w inną stronę, to znaczy koncentrowała się na sprawach bytowych. Co zabrać, czego nie zabrać, który garnek? O, mechanika. To ją dawało jej zajęcie. Odrywało ją od tej codzienności. Ale obydwoje rodzice przeżyli to bardzo ciężko. Szczególnie, że w odróżnieniu od ojca, czy mojej siostry, czy mnie, mama angielskiego nie znała. I wiedziała, że żadnych perspektyw tu mieć nie będzie. Że jest skazana na to, żeby być kurą domową. Czy może Pan opisać to środowisko sekcji BBC, polskiej sekcji, w momencie, kiedy zaczął Pan tutaj w tej sekcji pracować? Kto tworzył to środowisko i jacy to byli ludzie? To było dosyć zabawne, ponieważ myśmy tego samego dnia przyjęto do pracy 3 osoby, w tym mnie, znaczy 1 września 1973 roku. Tuż przedtem przyszedł do pracy ktoś inny. Myśmy byli tym pierwszym pokoleniem urodzonym i uformowanym i wykształconym w PRL-u. I na początku ze strony niektórych kolegów, a to była ta jeszcze wojenna generacja, to wojenne pokolenie, czuliśmy może nie tyle niechęć, co pewne obawy. To było wielowymiarowe.
Mój przyjaciel Gienek Smolar kiedyś słusznie powiedział, że oni mieli Kinderstube, a myśmy znali naszych słuchaczy. To jest skrótowa próba powiedzenia, że myśmy na przykład używali innego języka. Rzecz na tym polega, że radio dociera do słuchacza wyłącznie słowem. To słowo może być ciut powyżej przeciętnego poziomu słuchacza. Jeżeli jest bardzo wysoko powyżej, to słuchacza tracimy. Jeżeli jest poniżej tego poziomu, to słuchacza to nie interesuje. Może być ciut powyżej, ale musi być to język przez słuchacza zrozumiały. Myśmy go znali, a starsi koledzy nie. Więc na przykład zarzucano nam, że wprowadzamy do polszczyzny jakieś kretyńskie neologizmy. A myśmy mówili, że bez względu na panów zapatrywania polityczne, kanony językowe kształtują się nad Wisłą, a nie nad Tamizą i na to nie ma żadnej rady. I albo będziemy mówili do słuchacza językiem, który on rozumie, albo do niego nie dotrzemy. Więc to było jedno pole starcia. Gienek na pewno ma rację, że nasze maniery były, pozostawiały to i owo do życzenia. Niemniej, ja nawet słyszałem, jak jeden pan mówi do drugiego pana, że to jakieś komuchy się panoszą. Prawda? Byli wśród nas tacy, którzy od komunizmu za wiele dobroci nie zaznało. Prawda? Tyle tylko, proszę pamiętać, skąd ci ludzie tutaj trafili, jak to się stało, że tu trafili. Ja nie mówię teraz o wojennym Londynie ministerialno-ambasadorsko-generalskim, bo ten był różnej proweniencji, ale większość tych ludzi to byli ludzie od Andersa. Ludzie od Andersa nieomal na mocy definicji prezentowali sobą przede wszystkim Kresy, Polskę B. No bo tam tych ludzi Stalin posyłał na Syberię. Wśród tych ludzi Stalin prowadził rekrutację. To byli często ludzie pozbawieni wykształcenia, pozbawieni zawodu, bez wielkich perspektyw rozwojowych. I potem to się przekładało na nie tylko ludzi, którzy pracowali w polskiej sekcji BBC, ale na środowisko, w którym oni funkcjonowali. Jeżeli oni znali komunizm, to tylko w wykonaniu NKWD i Stalina. I trudno im było zrozumieć, że polska wersja jednak była znacząco inna. A myśmy to wiedzieli. Więc jest to kwestia znajomości realiów, jest to kwestia znajomości języka, jest to kwestia znajomości pewnych kalek pojęciowych. Co chodzi, co nie chodzi. Dlatego ja sobie wtedy obiecałem, że jak mnie z kolei luzować będzie kolejne pokolenie, to nigdy nie będę im zarzucał wprowadzania neologizmów, bo język jest rzeczą żywą. Prawda? Więc starałem się unikania robienia takich błędów, które sam odczuwałem na własnej skórze. Niemniej wrośliśmy w to środowisko dosyć szybko. Był jeden fundamentalny problem, który polegał na tym, ja teraz nie chcę powiedzieć, że wszyscy pracownicy polskiej sekcji należeli właśnie do tych, których przed chwilą opisywałem, byli inni też. Był w polskim Londynie jeden fundamentalny zupełnie problem, który polegał na tym, że większość tego towarzystwa odtwarzała działalność polityczną sprzed wojny. I socjaliści, prawda, nienawidzili się z endekami, różne inne takie. I przerobienie ich na to, żeby zrozumieli, że jedyna działalność, która ma jakiś sens, musi być obliczona na to, co się dzieje w Polsce, to było wielkie wyzwanie. Mieliśmy tu paru sojuszników, na przykład Raczyńskiego, który świetnie to wiedział. Ale inni panowie naprawdę byli potwornie zajęci odgrzewaniem przedwojennych kotletów. To było dla nich ważniejsze, to był ich świat. Proszę spróbować wczuć się w sytuację niektórych tych ludzi. Facet, który jest, nie wiem, pracuje jako piekarz w piekarni i tylko w polskim ognisku mówią do niego: panie majorze. Ważna sprawa. Prawda? A czy z antysemityzmem Polonii tutaj w Londynie się pan spotkał?
Tak naprawdę nie. Był jeden taki numer, który mógł mieć, znaczy w moim wypadku jeden i drugi w odniesieniu do mojego przyjaciela. Może zacznę od tego, który mnie spotkał. Nie podam nazwiska, bo to trochę nie wypada, ale była taka wypowiedź, którą bez trudu można by uznać za zawierającą w sobie jakieś tam antysemickie aluzje. I ja wtedy po raz pierwszy w życiu zrobiłem coś, czego tak naprawdę powinienem się do dzisiaj wstydzić. Znaczy powiedziałem coś takiego, że wtedy, kiedy twoi protoplaści dostawali arystokratyczny tytuł od cara, mój prapradziadek stał na czele partii Żydów z Wilna, którzy występowali w powstaniu styczniowym. Jeśli o starożytność rodu chodzi, to jest prawie pewne, że moi przodkowie, skoro jestem z rodu Dawidowego, na konia wsiadali po grzbietach lepszych od twego. A to go bardzo uderzyło, bo on się miał za arystokratę. I potem powiedziałem, no a jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, no to witaj, bo no, wszyscy pochodzimy od Adama i Ewy. I odpieprzył się na zawsze. Drugi taki numer spotkał właśnie Gienka Smolara, kiedy ówczesny szef sekcji wyznaczył go jako naszego korespondenta na wizytę kardynała Wojtyły. Znaczy, był tam wtedy i prymas Wyszyński, i kardynał Wojtyła, byli w Niemczech. Gienek pojechał to obsługiwać i ktoś poleciał do dyrektora, że no, człowieka o takim pochodzeniu nie można wysyłać na obsługę takiej okazji. Dyrektor wezwał do siebie ówczesnego szefa sekcji, mojego poprzednika Janka Krok-Paszkowskiego i powiedział: Jan, co tu jest grane? Na co Jan powiedział: najlepszy człowiek do tej roboty. Dyrektor powiedział: jasna sprawa, nie mam o czym mówić. Tyle, koniec. Ale była próba donosu. Ze względu na pochodzenie. Więcej takich ja nie odczuwałem. Pewno były, ale nie odczuwałem. No, ale też nie ze wszystkimi kolegami z sekcji przyjaźniliśmy się, prawda? To środowisko emigrantów marcowych tutaj, ono było w miarę z środowiskiem zwartym, jak wyglądały kontakty między państwem? To jest bardzo śmieszna sprawa. Proszę pamiętać, że Wielka Brytania emigrantów marcowych wpuściła bardzo niewielu. Podobno 20 parę rodzin. I to w większości ludzi, którzy jakoś byli z Wielką Brytanią związani. Wiedziałem na przykład o człowieku, który był sierżantem w Królewskich Siłach Powietrznych w czasie wojny. Polski Żyd. Więc jak trzeba było znikać z Polski, to go oczywiście wpuścili. No, byli tacy co ja, to było przełożenie na stryja, prawda? A Brytyjczycy wpuścili również nieliczną grupę bardzo o znanych naukowo nazwiskach, właśnie takich jak Kołakowski, czy Bauman, czy Hirszowicz, prawda? Ale to, jak powiadam, 20 parę rodzin, nie bardzo jest o czym mówić. Tak, ale jego żona była. Jego żona była. Małgośka tyś po prostu zapomniała, że w marcu to byli syjoniści, ich poplecznicy i ludzie podobnego pokroju. No więc on na pewno był człowiekiem podobnego pokroju. W ogóle nie ma to tamto. Chciałoby się wręcz powiedzieć, że Wielka Brytania zarobiła na tym. Ze względu na te parę dużych nazwisk. Mój ojciec jakoś tam do tej grupy też się może zaliczał, prawda? No, nie tak jak Bauman czy Kołakowski, ale jakoś tam. Coś tam na koncie miał, prawda? Czyli to nie jest tak jak Szwecja czy Dania. Anglicy wpuścili tych, którzy z Wielką Brytanią byli związani, albo tych, na których im zależało. Tyle. I tu nie było właśnie tego, co w Danii czy w Szwecji. Żadne kursy językowe, żadna pomoc. Tyle. Wpuścili, dawaj sobie radę. A obecnie to środowisko, czy jest coś takiego jak środowiskami emigracji w Wielkiej Brytanii? Jeśli chodzi o środowisko, o które Pan konkretnie pyta, to znaczy będące jakimiś tam popłuczynami po wydarzeniach marcowych,
to mocno podejrzewam, że moja żona Małgorzata ma z tym więcej wspólnego, chociaż nie jest Żydówką, niż ja. Ja, jakby to nie elegancko powiedzieć, ja w Żydach nie robię. Nie jest to tak, że mnie to nie interesuje. Nawiasem mówiąc, i tu ukłon pod pańskim adresem, byliśmy rok temu w Polinie i jest to najlepsze muzeum, jakie widziałem od lat. Absolutna bomba. Co pan sądzi o takich próbach rozpatrywania wydarzeń marcowych w kontekście Żydzi-Polacy, antagonizmy W kontekście? Żydzi kontra Polacy, jakieś antagonizmy polsko-żydowskie. To jest granie według nut spisanych przez Moczara i jego towarzyszy. Bardzo proszę, ale nie tędy droga. Każdy ma tu własną narrację, każdy ma własne doświadczenia, każdy ma prawo widzieć to inaczej, ale w ostatecznym rachunku wydarzenia marcowe były próbą wygrania władzy przez jakąś tam komunistyczno-nacjonalistyczną alternatywę, ale dalej twardo siedzącą w ramach PRL-u. Prawda? Była to walka o władzę. Ja bym nawet zaryzykował twierdzenie, że z mojej perspektywy, ale są inne, była to pierwsza antysemicka kampania rozpętana przez władzę, która nie wypaliła. Ja bym wręcz tak powiedział. To kretyńskie skandowanie syjoniści do Syjamu, prawda? To nie była kampania antysemicka, to byli ludzie, którzy nie mieli pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Jest to ułomna analogia, ale spróbuję. Był taki amerykański film, który się nazywał The Day After, Dzień po. To jest próba pokazania Ameryki w dzień po bombie atomowej. Znaczy konsekwencje wojny atomowej. Fabuła jest dosyć trywialna. Zbuntowały się garnizony sowieckie w Enerdowie, od tego zaczyna się rewolucja, wojna światowa, wymiana bomb atomowych. Jak Ameryka wygląda po tym? Wszystkie kraje komunistyczne zakazały rozpowszechniania tego filmu. Pokazano go tylko w polskiej telewizji, nigdzie więcej. Z odpowiednim wstępem, różne inne takie. Ponoć reakcja ulicy Warszawskiej brzmiała: to tak wygląda amerykańska kuchnia? To ja też poproszę. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o makrospołeczny odbiór, to troszkę tak było. Były oczywiście środowiska, które to poparły, bo miały w tym interes. Stąd ten rozkoszny dowcipas o pomarcowych docentach honoris causa, prawda, żeby sprowadzić sprawę do absolutnego absurdu. Ale była to po prostu walka o władzę. Z wykorzystaniem bardzo brudnego narzędzia, którego nośność chyba jednak została przeceniana. Że się to katastrofalnie odbiło na mnie czy na moich rodzicach, to jest inna sprawa. Ale też prawdziwy rewolucjonista powie, gdzie las rąbią, to wióry lecą, prawda? Od tego jest rewolucjonistą. Czy pana zdaniem obecnie w stosunkach polsko-żydowskich szeroko pojętych, czy zostały takie tak zwane trudne momenty, tak jak Marzec, czy udział Polaków w Holokauście, czy one są przepracowywane lub może zostały przepracowane? Jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy kopią w polsko-żydowskiej historii w sposób bezkompromisowy, bezpardonowy, wręcz bolesny, szukają prawdy. I ja myślę tutaj nie tylko o Janie Tomaszu Grosie, takich ludzi jest wielu. Jestem dla nich pełen głębokiego podziwu, bo głęboko wierzę, że inaczej niż spojrzeć w lustro się nie da. Po prostu inaczej być nie może. Z drugiej strony jestem zbudowany faktem, że nie ma w Polsce kretynów, którzy mówią: nasze Wilno, nasz Lwów. Do niedawna Polska była krajem, w którym
właśnie w bardzo brutalny sposób grzebano po historii, próbując dojść do tego, co naprawdę się stało. W stopniu dużo wyższym niż we wszystkich krajach ościennych. I był to tytuł do dumy i chwały. Dziś natomiast bym powiedział zupełnie coś innego. Powiedziałbym mianowicie, że w arcykatolickiej Polsce okropnie mi dzisiaj brak miłości bliźniego. Taki bolesny, dojmujący brak. I to nie tylko ze strony sporej części społeczeństwa, ale instytucjonalnego Kościoła też. A mówię to z bólem. Jest to bardzo przykra konstatacja. Dalej nie chciałbym się posuwać, ale tyle bym powiedział. Znaczny deficyt miłości bliźniego. Jak pan ocenia działania w Polsce prowadzone współcześnie, jeśli są takie, jeśli do pana docierają takie działania mające na celu przeciwdziałanie antysemityzmowi? Musi pan to powiedzieć trochę głośniej. Działania mające na celu przeciwdziałanie antysemityzmowi w Polsce współcześnie i różnym formom nietolerancji, ksenofobii. Oczywiście jestem za. Ja pamiętam taką sytuację w BBC, kiedy tu chodziło o to, żeśmy rozdzielili Serbów od Chorwatów, znaczy ściśle mówiąc nie ludzi, tylko języki, serbski od chorwackiego, bo kiedyś były audycje w serbo-chorwackim. I była tam jedna osoba, która próbowała wziąć BBC do sądu za to, że odmówiono jej awansu, bo ona jest Serbka, a to było w sekcji chorwackiej. Tak przypadkiem się składa, że ja przewodniczyłem komisji, która jej tego awansu nie dała. I ona już wysłała pozew do sądu i do mnie przyszło pismo, żebym przedstawił na piśmie swoje stanowisko. I ja napisałem między innymi, że ja nie miałem pojęcia, czy ona jest Serbką, czy Chorwatką. My nie przyjmujemy do pracy Serbów lub Chorwatów, przyjmujemy ludzi, którzy mają pewną wiedzę, w tym znakomity język. A ona go nie miała. I że przypadkiem tak jest, że ja sam znalazłem się w Wielkiej Brytanii ze względów rasowych, więc może to nie jest tak, że sprawa jest mi całkowicie obca. I dzięki temu pismu ona ten pozew zarzuciła. Otóż ja jestem pozbawiony jakichkolwiek uprzedzeń i mam bardzo za złe ludziom, którzy je mają. Wobec tego wszystko, co służy zwalczaniu rasizmu czy ksenofobii, a antysemityzm jest jednak jednym z istotnych, ale elementów składowych rasizmu. Oczywiście jestem za. Panie Krzysztofie, poniekąd odpowiedział Pan już na pytanie, które za chwilę zadam, bo to jest takie ostatnie pytanie, które zadawałem właściwie wszystkim osobom, z którymi przeprowadzaliśmy wywiady. Mianowicie, kwestia tożsamości. Czy czuje Pan się Żydem, Polakiem, Brytyjczykiem? Ja rozumiem, że to nie jest może zbyt fortunne pytanie i tak, powiedzmy, ikony to nie jest tak łatwo przyporządkować, ale zadaję je każdemu z naszych świadków, więc nie ukrywam, że jest to ostatnie już pytanie moje do Pana. Dobrze, wobec tego najpierw anegdota, a potem odpowiedź. Małgośka, chodź na chwilę. Jak się nazywał ten polski Żyd, ten przyjaciel Leszka Kołakowskiego? Co to byliśmy na jego pogrzebie? Felek? Felek. O Jezu, no zgłupiałem, nazwisko mi uciekło. Dobrze, ty sobie przypominaj, a ja opowiem anegdotkę. Otóż jest to człowiek, który znalazł się w Wielkiej Brytanii trochę przypadkiem w 1938 roku i potem oczywiście do Polski nie wrócił. I który mówił, Polacy mówią, że jestem Żydem. Żydzi mówią, że jestem Anglikiem. Anglicy mówią, że jestem Polakiem. Próbuję panu innymi słowy powiedzieć, że ja nie widzę wyłączności pomiędzy różnymi tożsamościami.
które mogą ze sobą współgrać, nakładać się na siebie, czasem ze sobą kolidować. Przed wojną w Polsce mieszkało ponad 3 miliony Żydów, z których wielu uważało się za Żydów, a inni za polskich Żydów, a inni za żydowskich Polaków. I wobec tego powiedzenie jestem polskim Żydem no nie brzmiało dziwnie. Nie widzę żadnego powodu, dla którego dziwnie ma brzmieć dzisiaj. Kulturowo, językowo czuję się Polakiem. Żydem czuję się szczególnie wtedy, kiedy mam do czynienia z antysemizmem. To wtedy jestem bardzo groźnym Żydem. Ale nie widzę tu żadnej sprzeczności. Odkrywam w sobie jakąś tam tożsamość europejską. I nie musi pan zgadywać, jak będę głosował w referendum. Prawda? W Wielkiej Brytanii te sprawy ułatwia jakby to, że nieomal na mocy definicji to wszystko funkcjonuje na 2 poziomach. Jest się Anglikiem, albo Szkotem, albo Walijczykiem, ale wszyscy są Brytyjczykami. Czyli już są 2 poziomy. I wobec tego tu jest dużo łatwiej. Nie mówiąc już o tym, że Brytyjczycy byli wystawieni na wielokulturowość, wielorasowość, wieloetniczność, wielokolorowość przez dużo dłużej niż Polacy. Ale i tu znowu anegdota, ale ona mi jest do czegoś potrzebna. Jest taka książka, która polega na rozmowach z ludźmi, którzy znali Andersa. I w tej książce jeden z rozmówców autora powiada ostatni cmentarz II Rzeczypospolitej. Na co autor mówi zaraz nie rozumiem. Na co opowiadający wyjaśnia, no był pan na Monte Cassino, widział pan cmentarz, tak oczywiście byłem. No to widział pan, że większość krzyży to są normalne katolickie krzyże, ale są krzyże prawosławne i są półksiężyce i są gwiazdy Dawida. Takich cmentarzy Rzeczypospolita już nigdy mieć nie będzie. Dowcip polega na tym, że miała i przez wiele stuleci. I ja o tym pamiętam. Polska stała się monoetniczna i monoreligijna w wyniku starań panów Hitlera i Stalina. Przedtem nigdy tak nie było. I twierdziłbym nawet, że wtedy była ciekawsza. Ja nie mam kłopotów z tożsamością. One się uzupełniają, a nie są w kolizji. Felek Szarf. Felek Szarf, oczywiście. Cudowny facet, na którego pogrzebie rabin powiedział, nie mogę powiedzieć, żeby Felek Szarf był najlepszym przyjacielem Pana Boga, bo on był ateistą, ale jestem w miarę pewien, że Bóg był dobrym przyjacielem Felka Szarfa.